Cześć! Dziś instruktaż dla tych, którzy chcieliby samodzielnie założyć u siebie kompaktowy zmiękczacz wody. Montaż opiera się na podłączeniu zmiękczacza wody do instalacji oraz wprowadzeniu indywidualnych parametrów do głowicy sterującej. Zobaczcie, jak taki proces wygląda krok po kroku. Przed montażem należy przygotować następujące narzędzia. Wiertarko-wkrętarka, 2 klucze hydrauliczne w różnych wielkościach, brzeszczot do radełkowania gwintów, miarka, poziomica oraz nić teflonowa. Dodatkowo do podłączenia stacji potrzebne będą węże elastyczne w metalowym oplocie, wężyk do kolanka przelewowego, syfon dedykowany do zmiękczacza wody i ewentualne kształtki. W zestawie z tym zmiękczaczem wody dołączone były worek soli tabletkowanej, filtr mechaniczny z wkładem sznurkowym, wąż do popłuczyn i tester twardości wody. W pierwszej kolejności należy przygotować miejsce na zmiękczacz wody zgodnie z wymaganiami, z dostępem do gniazdka elektrycznego oraz odpływem do kanalizacji. Do każdego zmiękczacza wody powinna być dołączona instrukcja użytkownika, w której znajdziemy opisany cały proces podłączenia, schemat instalacji oraz pierwsze uruchomienie. Przed samodzielnym montażem zmiękczacza wody koniecznie przeczytaj instrukcję oraz wszelkie wymagania warunków pracy, aby urządzenie działało prawidłowo. Zwróć szczególną uwagę na konieczne warunki w pomieszczeniu i wymagania w kwestii ciśnienia roboczego. Zakręcamy główny zawór doprowadzający wodę. Następnie przygotowujemy miejsce na zmiękczacz wody i montujemy bypass. Służy on do obejścia montowanych urządzeń w razie awarii bądź chęci ich wyłączenia. Otwarty bypass przepuszcza wodę surową do instalacji, jednak na co dzień zawór bypass powinien być zamknięty. W tym przypadku montujemy bypass na instalacji. W sytuacji, gdy inwestor ma inne życzenie lub nie ma zbyt dużo miejsca, można zamontować bypass dedykowany do danej głowicy sterującej. Umożliwia on punktowe ominięcie urządzenia. Teraz należy przygotować odpowiednie miejsce na filtr mechaniczny. W tym celu montujemy uchwyt do filtra w ścianie. Woda surowa musi w pierwszej kolejności przepływać przez filtr wstępny, następnie przez zmiękczacz wody. Filtr wstępny jest zazwyczaj dołączony do zestawu. W przeciwnym razie przy samodzielnym zakupie filtra mechanicznego należy zwrócić uwagę na jego jakość wykonania. Ważne jest także zadbanie o prawidłowe ciśnienie wody w instalacji. Najczęściej stosuje się wkład sznurkowy o dokładności 10 lub 25 mikronów. Istotne jest, aby filtr zapewniał odpowiednią przepustowość, aby nie tłumił ciśnienia bądź powodował niedopłukanie złoża jonowymiennego. Głowicę filtra mechanicznego montujemy na śrubunkach, aby w razie potrzeby można było odkręcić filtr. Montujemy wkład sznurkowy oraz dokręcamy filtr dołączonym kluczem odpowiednim do tego. Teraz przechodzimy do podłączenia zmiękczacza wody za pomocą węży elastycznych, zwracając uwagę na oznaczenia na głowicy, czyli wejście i wyjście wody z urządzenia. Zalecamy montaż na wężach elastycznych, ponieważ jest to rozwiązanie ułatwiające montaż i późniejszy serwis. Umożliwia także przesunięcie urządzenia podczas eksploatacji. Odejście do kanalizacji nie powinno być dalej niż kilka metrów lub wyżej niż 1 metr nad głowicą. W przypadku montażu zmiękczacza wody dwuczęściowego z osobnym zbiornikiem na sól tabletkowaną do głowicy sterującej podłączamy wężyk solanki. Do odpływu montujemy odpowiedni syfon do zmiękczacza wody z podwójnym wejściem, dostępny w marketach budowlanych bądź sklepach hydraulicznych. Do pierwszego otworu podłączamy wąż do popłuczyn. Drugi koniec wężyka podłączamy do głowicy zmiękczacza wody w odpowiednim miejscu oznaczonym na głowicy. Jeśli w zestawie nie ma dołączonego węża do popłuczyn, w tym celu sprawdzi się wąż ogrodowy. Drugi otwór w syfonie służy do podłączenia wężyka z kolanka przelewowego zamontowanego w zbiorniku solanki. Kolanko przelewowe służy zabezpieczeniu powierzchni przed zalaniem. Jest to dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii i przelania zbiornika solanki. Przechodzimy do uruchomienia zmiękczacza wody. Uruchamiamy głowicę sterującą i zgodnie z instrukcją uruchamiamy pierwszą regenerację. W celu uniknięcia uderzenia hydraulicznego delikatnie otwórz zawór, wprowadzając wodę do urządzenia. Podczas pierwszego etapu regeneracji, czyli płukania wstecznego, woda kierowana jest do kanalizacji. W trakcie tego płukania sprawdź szczelność układu. Podczas regeneracji zmiękczacza wody w instalacji płynie niezmiękczona woda. Zazwyczaj regeneracja zmiękczacza wody jest planowana na godziny nocne, jednak w większości dobrej jakości głowic ten parametr można dowolnie ustawiać. Po zakończeniu płukania w zbiorniku solanki powinna znajdować się woda. Teraz wsypujemy sól tabletkowaną do zbiornika solanki. Ustawiamy głowicę sterującą zgodnie z aktualną godziną. Następnie sprawdzamy twardość wody w kranie zgodnie z instrukcją na opakowaniu testera.
W przypadku tego urządzenia wprowadzamy twardość wejściową wody surowej zmierzoną za pomocą testera kropelkowego w jednostce ppm. W razie potrzeby przelicz wynik twardości wody zgodnie z jednostkami. 1 stopień francuski, który wskazuje kropelkowy tester, to 10 jednostek ppm. Ustawiamy twardość resztkową, czyli twardość wody wypływającej z urządzenia. Jest to ostateczna twardość wody uzyskana po zmiękczeniu. W przypadku braku zastosowania mieszacza bądź niewykorzystania go, jeśli pokrętło mieszacza jest całkowicie wkręcone, wprowadzamy wartość 0 w twardości resztkowej. Jeśli natomiast ustawiamy twardość wody wyjściowej na wyższą wartość, np. 60 ppm, właśnie tę wartość wklepujemy przy twardości wyjściowej. Jeśli chcemy ustawić twardość wody za pomocą mieszacza, posłuży nam do tego kropelkowy tester twardości wody dołączony do zestawu. Przekręcamy mieszacz w głowicy sterującej o około 45 stopni i następnie po spuszczeniu wody z instalacji przez kilka minut badamy wodę. Tę czynność powtarzamy do momentu uzyskania pożądanej twardości wody w kranie. Ustawiamy aktualną godzinę i ewentualnie godzinę regeneracji, o której zmiękczacz wody będzie się regenerował. Domyślnie urządzenie ustawione jest na godzinę 2 w nocy. Urządzenie jest gotowe do pracy. Jak widać, cały proces można przeprowadzić na własną rękę. Jeśli ktoś się tego obawiał, teraz wie, jak to dokładnie wygląda. Instalacja została wykonana na zmiękczaczu wody Ecoperla Vita 25. To urządzenie zawiera w sobie świetnej jakości komponenty, jak głowica sterująca klak czy monosferyczna żywica jonowymienna. Po więcej informacji odsyłam Was do recenzji tego urządzenia. Pochwalcie się w komentarzach Waszymi realizacjami. W razie pytań zapraszam do kontaktu na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!